Cześć, jesteśmy jeszcze nieprzytomni, bo wczoraj do 3 w nocy montowaliśmy dla Was 7 filmów. Które już na pewno zobaczyliście, bo były wcześniej publikowane. A teraz jesteśmy w kafe przy ulicy. Bardzo lubimy ten lokal. Jest naprawdę fantastyczny. Jeżeli mieszkacie na Redkinie albo akurat chcecie Redkinie pozwiedzać, to zapraszamy. Mają fantastyczne śniadanie. Ale kafe przy ulicy jest też w innych miejscach w Łodzi, także tu googlujcie, sprawdźcie sobie, podlinkujemy Wam Facebooka. Tak, na dole sprawdźcie koniecznie. A my teraz kończymy kawę, pakujemy się do auta i zabieramy się do Warszawy, skąd lecimy do Petersburga. Totalny czas. Trochę Przemek wie mniej więcej czego się spodziewać, bo już w Rosji był. Ja totalnie nie wiem. Zdziwiło mnie to, że jak szukałam jakichś tam informacji online, te strony często nie są przetłumaczone na angielski, więc... Po co? A po co? No po prostu. Więc niektórych informacji nie udało nam się wyciągnąć, będziemy musieli na bieżąco na miejscu się dowiadywać. Tak jest, także zabieramy Was razem ze sobą i będziemy się dobrze bawić. Prawda? Oby, żebyśmy tylko się nie pozabijali. Witamy Was z pokładu samolotu linii lotniczych Belabia. Wyglądamy idiotycznie, bo mamy takie poduszeczki w pelikanach. Unikalne, egzotyczne. Kompletnie to nie pasuje. Pasuje. Natomiast całkiem spoko w tych białoruskich liniach. Natomiast tutaj jest tylko taki jeden defekt, bo dziura się zrobiła. O. I zagipsowali. Ale działa, nie wieje. Ale strasznie szumi. Strasznie szumi, bardzo głośno. Siedzimy na szarym końcu. Ostatnio. Za nami jest tylko toaleta. Tak, toaleta, w której przed chwilą byliśmy, jak złapałem za klamkę, to klamka się urwała. Ale no nic, żyjemy, dajemy radę. Właśnie pani nam niesie takie karty imigranta, które będziemy musieli wypisać. Nie wiem w zasadzie co to jest, ale z tego co pamiętam, to chyba za Stanów coś podobnego trzeba było wypisać. No i co? Sobie tak w tej ciszy głośnej siedzimy, zabieramy się za oglądanie jakiegoś filmu, albo się zdrzemniemy, zobaczymy. No. Na pewno będziemy jeść, bo mamy całą torbę. Jula już jest strasznie głodna, ledwo żyje. Pozdrawiamy Was, robimy tam niezłe zakupy. No trochę dzisiaj zrobiliśmy zakupy. No i co? I chillujemy, lądujemy w Mińsku, także pewnie zobaczymy się z Wami z Mińska, a później z Mińska lecimy dalej do... Petersburga! Już drugi raz to dzisiaj powiedziałaś. Nudy. Jula, to może powiesz nam trochę o naszych przygodach na lotnisku w Mińsku. To przygód mieliśmy trochę, bo wyglądało to zupełnie inaczej niż sobie wyobrażaliśmy. Myśleliśmy, że mamy tylko przesiadkę. No i mamy tylko przesiadkę, natomiast musieliśmy stać chyba w 3 bramkach, wypełniać jakieś druczki. Co to były za druczki? Migracyjne. No, druczek imigranta. Druczek imigranta. Dosłownie druczek na jednej stronie dane, na drugiej dane, część odrywają, coś tam stemplują. Wizy stemplują, czy co tam, jest paszporty stemplują z jednej kolejki, jednej bramki następnej, jedna pani tylko obsługuje w kolejce, nie 2, nie 3, nie 5, nie ma Wi-Fi, znaczy jest Wi-Fi, ale my tu nie mamy sieci, więc z Wi-Fi nie możemy się połączyć, bo hasło przychodzi SMS-em i jest totalnie czadowy bar na lotnisku, taki po prostu, nie wiem, retro bar, przy którym siedzą wszyscy i piją wódeczkę albo co oni tam pili. Herbatkę? Łychę. A, łychę. No to da. I lecimy dalej. Lecimy dalej. Picier. Jula złapała marszrutkę. Jedziemy teraz na metro. Marszrutkę, no. Co ty nie wiesz? Żadnej śródki nie ma. Łapiemy metro i jedziemy do centrum Weź miasta. siebie trochę kręcić, a nie tylko mnie kręcisz. Ale ja nie jestem taki ładny. Nie? A myślałam, że ci posmarowałam kremem, to będziesz ładniejszy. No zobaczmy. Nie. O. Jaki wielki, zobaczcie, jaki wielki po prostu jest ten Terminal. terminal. I bardzo ładny. Большое спасибо. Ale ładnie podświetlony. Bardzo ładny.
Chociaż wyjęłam soczewki, może dlatego wszystko takie ładne mi się wydaje. To może ja też trochę chociaż. Co ty też? Że też się ładny wydaje. A, nie wiem. No jedziemy metrem, znaczy jeszcze nie, ale zaraz będziemy. Jakaś pani nas zaczepiła, żeby nam pomóc. Tam jest z przodu. Natomiast kupowaliśmy bilety na metro i ja nic nie rozumiem. Pani mi wydała jakieś żetony, a myślałam, że to były drobne po prostu. A to były żetony i się zablokowałam w bramce z torbą. Jest kozak. Jest pięknie. Wysiedliśmy właśnie z metra, idziemy na nasz nocleg. Ale tyle, ile tutaj jest ludzi, o tej porze jest 22. Zobaczcie. To miasto po prostu tętni życiem. To się Jula wypowiedziała. Słuchajcie, dojechaliśmy i to jest nasz apartament. Najpierw Przemek pokaże wam drzwi. Na raz, dwa, trzy, nie 4, tylko na 5 spustów. Pani Nadjeżdża mówiła, żeby na 3 zamykać. A pani Nadjeżdża mówiła, że na 3. Ale rzeczywiście jest 5 obok bolców. jest pani sąsiadka, która Olga. ma shih tzu. Olga, która ma shih tzu. To był shih tzu? To nie był sznaucer? To było shih tzu, taki grubasek. No taki brzuch miał straszny. No i tutaj mamy szafę z otwieranymi drzwiami, lustrami, żeby się stylizować. Oczywiście miejsce też jest wystylizowane na styl typowo ruski. Zaraz zobaczycie, tam dalej jest jeszcze bardziej rusko. Julia, nie chcę cię zawieść, ale myślę, że ono nie jest wystylizowane na styl ruski, tylko to po prostu tak żyło swoim życiem. Dobra, tam. Pokazać to, czy to trochę później? No możesz pokazać, ale tam są, ja tam spakowałem teraz nasze walizy, żeby gdzieś je schować. To na razie to jest ten bagaż. I zrobiłem przed chwilą Julii taki okej. numer. Nie, jeszcze nie. Tu Jeszcze nie opowiadać. Tutaj Tak, szafa. mamy szafę. Tak jest. Dalej zapraszam was do naszej łazienki. Tutaj nasza łazienka. Chodźcie. Proszę, lustro jest, czyli to, co jest najważniejsze w łazience, Mydło w bo kostce. to nie jest ważne. Tak, To papier zupełnie szary, najzwyklejszy. Ważne jest to, co tutaj widzicie, umywalka, prysznic. Super. Super, nie. Supier. Super. Supier. Super. Super. Oszczędzam prąd, żeby Grażyna się nie denerwowała. Którzy wiedzą. Kuchnia. Pani nadjeżdża. Pani Nadjeżdża. Pani nadjeżdża pokazała nam wszystko. Wszystko działa, nawet tutaj nam woreczek na śmieci przygotowała. Mamy A co tutaj- ciekawe, pani Nadjeżdża powiedziała, że z rur leci tak dobra woda, że jest jak Tak. woda mineralna w Możemy butelce. spokojnie pić, co na pewno zamierzamy zrobić. Przetestujemy też na włosach, czy się będą puszyć, czy nie. Przemek też dawał Puszyć. totalnie czadowy, jak to się nazywa? Jak to nazywa? Bufet. Bufet. Po prostu ekstra i telewizor też działa. No i to jest to, zobaczcie. To jest ten kompleks, jak to się nazywa? Taki tapczan? Nie. To się jakoś nazywało. No taki narożnik, to się jeszcze jakoś... Narożnik. Wypoczynek. Tutaj nasz To jest wypoczynek. Wypoczynek ze stoliczkiem. Totalnie wygodny. Tu będziemy nagrywać dla was filmy, między innymi film o ruskich słodyczach. Także to się na pewno pojawi przed vlogiem, tak? Tak jest. Z Dokładnie. lampką, Sio Harasho. No i sypialnia. Zobaczcie jakie łoże, po prostu małżeńskie, double king size, jak to tam. Okna, wszystko też nam pokazała, jak odsłaniać, jak otwierać okno. Tak, żebyśmy wiedzieli, jak rozszerzać, rolety otwierać się... na maksa, otwierać troszeczkę. Tak, i zobaczcie tutaj jaki fajny wieszaczek Ponieważ na my jesteśmy majteczki. specami od łóżka, już to wiecie. I od twardości materaca pozwólcie, że przetestujemy. O nie. Miękki. Chociaż jest ok, bo zobaczcie, jest tak, że całkiem miękko, ale się nie zapadam. Nie będę tonąć jak na innym materacu, który w ogóle totalnie nie. No i ostatni hit, po prostu hit. Przynajmniej przed chwilą mi zrobił takiego Karolka, że no idź. Zawołałem Julę, żeby tutaj zajrzała, a ja poszedłem do pokoju. Dajemy na 3-4. 3, 4.
I jak krzyknąłem, Po prostu tak mnie jak wystraszyła, się wystraszyła. A pani Olga tam z biednym Shih Tzu się pewnie też No przestraszyła. i jeszcze mu ten brzuch bardziej tak urósł. robisz? Tak robisz tutaj mieszkańcom naszym. No. W Petersburgu. Teraz wypijemy naszą herbatkę, którą przed chwilą zrobiliśmy. Będziemy chillować. Natomiast jutro od jakiegoś południa zamierzamy zacząć aktywniej i zabieramy Was na pewno ze sobą. Do zobaczenia. To jest jakieś śmieszne otwarcie. Ja chciałam wyjść tą otworzyć. Dzień dobry! Dzień dobry. No to co? Dzień tak naprawdę numer 1 po podróży. Jest godzina jakaś 14, bo spaliśmy do 12. Zanim się ogarnęliśmy, to idziemy właśnie na śniadanie. Nie wiem, czy tutaj są jakieś kawiarnie, pewnie są, bo to nie wygląda tak, jak sobie wyobrażaliśmy. Tak mi się wydaje, czyli że w ogóle miasto rybackie. Tylko coś tutaj raczej powinno być. Szukamy kawiarni. Właśnie idzie facet z torbą Louis Vuitton, Tak, bo sklep Louis Vuitton jest tam. tak, Szukamy jest ile? dużo fajnych 500 sklepów. metrów od sklepu Louis Vuitton, Chanel, co tu jest jeszcze takiego? Fendi. Idziemy na shopping. Nie, Jula, najpierw śniadanie. Najpierw Dobra, śniadanie. najpierw Idziemy na śniadanie. śniadanie. Co mam powiedzieć, Przemek? Może ty powiesz. No powiedz o To ty naszej nie- przygodzie. To ty nie ogarniasz. Tak, od razu na mnie. Od razu na ciebie. No bo się okazało, że wróciliśmy z tymi zakupami i chcieliśmy wejść do mieszkania. Bo generalnie nie wiem, mówiliśmy, że idziemy zrobić zakupy na śniadanie? Mówiliśmy, Mówiliśmy. więc zrobiliśmy takie dwie I siatki. po kawę już wypiłam. A jeżeli chodzi o zakupy, no to w ogóle fajna rzecz, to zaraz wam jeszcze pokażemy, co kupiliśmy. Ale stoimy przy kasie i nagle ktoś mnie puka z tyłu i patrzę, taki chłopak w naszym wieku i pokazuje, chodź, chodź. No i poszliśmy za nim i się okazało, że otworzyli nową kasę, więc nam odpowiedział, że będzie szybciej. No jak położyliśmy zakupy, już tam pani nas kasuje, żeby płacić, to on się pyta, ej, a nie chcecie karty na zniżki? I się okazało, dał nam swoją kartę, dostaliśmy jakąś tam zniżkę. Jeszcze nam podpowiedział, że w sumie tak jakbyśmy chcieli kawę na wynos, to gdzie mamy kupić? I kupiliśmy. Nie. To wcale nie było tak, że podpowiedział po prostu sam z siebie, tylko że ja powiedziałam, że Przemek, przecież chcę iść napić się kawy. No ty zawsze Może- tu musisz się wtrącać, nie? Może się spytasz gościa, bo gościu miał w taki fajny, jest taką, 2 kubki z taką rączką, z taką łapką. Może się spytasz gościa, skąd kupił kawę. Frank, a no faktycznie, że może się spytać, Frank w ogóle nie ogarnia. No i poszliśmy po tą kawę, wracamy I do stoimy naszego przed wejściem. apartamentu i stoimy przed wejściem, a tam nie ma dziury na klucz, ani żadnej klamki, po prostu nic nie ma, jest tylko kod. I teraz co którego ciekawe, nie znamy. nie możemy zadzwonić, ponieważ mi wczoraj zeżarło z karty 100 zł za używanie internetu, bo naprawdę jest strasznie drogo. Dla nas to jest druga strefa, więc bardzo wysokie opłaty. Mam 0 na koncie. A ja w ogóle mój telefon nie łączy się z żadną siecią tutaj. Z Tak, żadną, ma po jakiś prostu problem, nic, nie zero. działa. Więc nie możemy zadzwonić do naszego hosta, no i próbujemy się ewentualnie trochę z Wi-Fi połączyć, a że jesteśmy na 3. piętrze, które w Rosji jest 4. piętrem, to no nie sięga, no nie możemy zadzwonić, więc dobra, lecimy po kartę SIM. Ja biegam po sklepach, szukam karty SIM, no bo gdzieś się da kupić, ale się nigdzie nie da. I jakiś chłopak na ulicy mi podpowiedział, że to może na dworcu najbliżej, a dworzec to już w ogóle jeszcze bym biegł. No i nagle dzwoni Julia. No jakim cudem dzwoni Julia? No bo przecież no musiała się Złapało połączyć mi Wi-Fi z calling. A Wi-Fi, czemu tak? mi złapało Wi-Fi calling? Bo siedziałam na schodach pod naszą klatką, otworzyłam sobie tą kawę, bo była americano, dolewam sobie mleko sojowe, pootwierałam wszystko, 2 torby, torebka, kubek, mleko, telefon
I wychodzi z naszej klatki jakaś starsza pani, taka staruszka. Ja do niej, po polsku oczywiście, bo ja po rosyjsku tylko spasiba, haraszo i nie wiem, atliczna i to wszystko. Nie, proszę nie zamykać, że ja tam mieszkam, ale nie mam klucza. Ona, że jaki numer mieszkania, że ona zadzwoni. A ja, nie, że ja tam mieszkam, w ogóle no, ona nic nie rozumiała, ja nic nie byłam w stanie jej wytłumaczyć. Ostatecznie po prostu mnie wpuściła i byłam w stanie wejść na pierwsze, na drugie piętro i się połączyć przez Wi-Fi calling z Przemkiem i do niego zadzwonić, więc... reasumując to, tak, podsumowanie historii jest tam. Podsumowanie historii jest takie, że jak najbardziej możemy się dostać do naszego mieszkania, a klucz jest przy wejściu, bo przy kluczach mamy taki token, który po prostu pozwala, dokładając to do systemu, do czytnika. Możemy wejść, więc tak. No ale Przemek w ogóle nie ogarnia. Tak, no od razu. Przemek miał kupić kartę do mojego telefonu tutaj ruską, żebyśmy mogli korzystać z internetu wszędzie, a nie tylko w tym mieszkaniu i oczywiście nie załatwił. Także śniadania jest godzina za 15:03, jeszcze nie jedliśmy śniadania. No dobra, to pokazuj zakupy, co kupiliśmy, ja sobie wezmę kawę. Dobra, to pokazuję... i w ogóle super ta kawiarnia, jakby co. Pokażę tylko te normalne rzeczy, co? Nie słodycze. Tak, no o słodyczach opowiem. Będziemy dla was nagrywać filmik, jak próbujemy ruskich słodyczy. No to damy go tutaj na dole w opisie, nie? Tak. Link do tego filmiku. Bo ten filmik się pojawi wcześniej niż nasz vlog. To mówiliśmy chyba wczoraj nawet, że będziemy sobie go nagrywać. Tak. Kupiliśmy owsiankę, znaczy płatki owsiane do owsianki. Bez cukru udało nam się taką znaleźć. Szczypiorek. Szczypior chyba. To są szczypior i nie ma mniejszych płatki, są takie duże i rzodkiewki. Jakie wielkie będziemy robić jajeczniczkę, nie wiem czy mamy sól. Ale kupiliśmy jajka i masło. To są jajca od młodej kury. Jajka od młodej kury i masło, które było w zamrażarce. Oni nie mają w lodówce masła, tylko w zamrażarce. I to razem z lodami leży. No wodę, chociaż tak jak wczoraj się dowiedzieliśmy, to woda jest pitna. Takie bułeczki śmieszne, nie wiem czy to są jakieś specjalne, ale Przemek jest nieogarnięty i nie pamięta o tym, że ja nic nie rozumiem. Ale jesteś dzisiaj dla mnie miła. Tutaj są słodycze, do owsianki kupiliśmy jeszcze banany. Grejpfruta na deser i mleko sojowe do kawy i owoce goi do owsianki również. Jeszcze jedna woda, jeszcze jedno mleczko, a reszta to jest tajemnica. Tak? Już nic nie pokazujemy. I teraz zobaczmy, czy to jest sól. To jest sól. Sól to jest, prawda? To jest jakiś sos chyba. To jest sól, prawda? To jest soda oczyszczona. Kurde. O! Jakieś batony. Patrz, mamy gluten free krakersy. To jest mąka. Nie, jest mąka i makaron tylko. Dobra, no ja zacznę robić, a ty idź. No dobra. To nara. Wyobraźcie sobie, że Jula ogarnęła, że w tym mieście jest normalnie Uber. Zaraz się przekonamy, czy ogarnęłam, czy nas wyrzucą, nie wiem gdzie, w śmietniku. Ale spróbujemy, no pojedziemy Uberem. Jeść. Jedziemy jeść, bo cały dzień nic nie jedliśmy. To jest dopiero masakra. Cały dzień o suchym, głodni i... O suchym. No powiedziałem, to było już w domyśle. Głodni o suchym. Cenzura. Dokąd? Ale nie pamiętam dokąd jedziemy. No jak Niewski, Prospekt 88. Jedziemy do restauracji, to była chyba babcia czy ciocia? Ciocia na dacie, czyli ciocia na działce. Rosyjska knajpa. Zobaczymy. I jeszcze macie od nas outfit of the day. Ja mam koszulę, jeansy i wansy, a Jula ma Levi'sa, koszuleczkę, proszę bardzo, jakiś żakieci, też jakieś pewnie Levi'sy czy tam inne diesle. Nie będę tak pokazywał, tego nie możecie widzieć. I takie dziwne czarne buty. Jedziemy na miasto. No i czekamy na Ubera. Przyjeżdża po nas Siergiej z Kodą Rapid. Ale czad w ogóle, że Uberem można w Rosji jeździć. Teraz nie wiem, zaraz się okaże, bo nie mam gdzie siedzieć. No tak, bo nie mamy cały czas internetu. Niestety jeszcze nie kupiliśmy karty, bo w sklepie się nie dało. Trzeba iść do sklepu z kartami. Do jakiegoś Playa albo coś w tym stylu. Ha ha ha. Ha ha ha.
Gdzie ten Siergiej? Sierioża! Gdzie jesteś? Czekamy. Здравствуйте. Сергей, да? Супер. Большое спасибо. Пожалуйста, наше меню и наши напитки. Приятного вечера. Большое спасибо. Ale czad. Jeszcze koncert mamy. Ale Jula znalazłaś knajpkę. No. Jest po angielsku. Jupi! Wreszcie Jula coś rozumie. Dobra, to zabieramy się za szukanie. Tak jest. Ale zobaczcie, jakie fajne jest to menu, że mamy sobie na przykład dania, jest od razu cena, jest po rosyjsku i po angielsku. No super, że są zdjęcia, to nie trzeba się domyślać, a niektóre są takie naprawdę ciekawe, więc ciężko by było zgadywać. A do tego jeszcze jest od razu na przykład rekomendacja i jest jakie wino do tego można zamówić. Mama? To jest mama na dacie, nie ciocia, ja źle wcześniej powiedziałem, czyli mama na działce. Mama na działce i jest polecana na TripAdvisorze i chyba jest w pierwszej dziesiątce takiej kuchni lokalnej rosyjskiej. No fantastycznie, w ogóle fajna knajpa, super fajni ludzie, uśmiechnięci. Tak, tutaj zobaczcie, jaki fajny pan. I jeszcze tutaj, kurczę, mamy koncert. Fantastycznie. Dobra, czekamy na kelnera i się zabieramy za jedzenie. Jula zamówiła 4 szoty i nie może się doczekać, żeby wypić. Dobra, już nie przeszkadzam, to pij. Dawaj, ty też łap. To jest jakieś takie pomarańczowe, co ty masz, tak? No jak marakuja. Jak co? Marakuja. Wow, mocne, ale bardzo dobre. A ja mam to, nie wiem jakie to jest w końcu. To jest czarna To było, porzeczka. tak? To jest to. To my to samo mamy? A to jest słodka jak czarna porzeczka. Jak czarna. Nie. A to? Ale dobra. Ale się tu upijemy. Chciałem powiedzieć niegrzecznie. To jest jak jakieś rozpuszczone żelki. Rozpuszczone żelki? No co ty? Smakuję, są takie krótkie robione. Tak? To jest mój rosołek. Dostałem go z szaszłykiem, chyba z kurczaka, bo rosół jest z kurczaka, z jajkami. A ja Mam- mam sałatkę z świeżych warzyw, bułeczka, dębowa bułeczka, jakieś masło ziołowe. Masło ziołowe, świeży chleb, znaczy bułeczka domowa i sałatka ze świeżych warzyw. I ja cię, dobra, jemy. Дорогие, уважаемые поляки, я передаю вам привет из России в виде небольшого музыкального произведения. Супер, большое вам спасибо.